Cześć, witam wszystkich w drugiej części wypadu do Rumunii. No i kolejny dzień, dzisiaj jesteśmy przez Transfagarską. Nie obyło się bez małego incydentu, obalił mi się motocykl. Udało mi się kawałek rączki. Jeszcze będzie dalej jechać. Ale to było dobre! Na szczęście to tylko 2 cm klamki, pęknięty migacz, więc to tylko ledwo wdraśnięcie na ciele mojego bandziora, który mógł się na mnie wkurzyć, lecz tego na szczęście nie zrobił. Jak wyjechaliśmy, to wszelkie znaki na niebie i ziemi pokazywały nam, że będzie dzisiaj idealna pogoda, więc mijaliśmy te rumuńskie wioski bez postojów, podziwiając je takie jakie są, a w duchu się ciesząc, że nie są jeszcze zepsute zachodnią nowoczesnością, czyli taki, można powiedzieć, nasz kraj kilkanaście lat temu. Po około 20 minutach wjechaliśmy w końcu w tą właściwą w moich wyobrażeniach trasę transfogarską, mimo że jej początek był gdzieś tam dużo wcześniej, lecz dla mnie to właśnie było w tym miejscu. Podobno asfalt położono w zeszłym miesiącu, więc nic, tylko czerpać radość z jazdy i tych niezwykłych widoków, które nas otaczały, a które miał Vlad Palownik. To taki pierwowzór literacki słynnego Drakuli, którego każdy zna na świecie. Trochę się zapędziliśmy, więc musieliśmy z Jędrkiem zawrócić, aby zobaczyć tą słynną zaporę Vidaru Dam, czyli najwyższą chyba w najwyżej położonym miejscu w Rumunii, bo jej wysokość to 166 metrów. Bo nie wiadomo, czy kiedykolwiek tu wrócimy, a że jedziemy bez wyścigu, czyli normalnie na luzie, to można się zatrzymać, wypalić fajkę, napić się kawy, czy pogadać z innymi motocyklistami, jak to w naszym przypadku często bywa. No nie chciałbym tam spaść, albo żeby mi telefon spadł. Kto chce zobaczyć niedźwiedzia na żywo, poza zoo, powinien tutaj przyjechać, najlepiej na motocyklu. Świetnie pozują. My jednak nie podchodzimy i nie dokarmiamy ich, jak to robi wielu turystów, bo niestety takim zachowaniem robimy więcej krzywdy niż pożytku tym dziko żyjącym zwierzętom, póki co jeszcze na wolności. A niektórzy, pozamykani w autach, tak stoją, że nie ma jak bezpiecznie przejechać obok nich. Więc chcąc nie chcąc, trzeba się zatrzymać i czekać. Ja zbyt dużo filmików widziałem na necie, gdzie te sympatyczne misie gonią motocyklistów, a jak się kończy? Różnie. Tak więc kiedy już mogę jechać, to robię to sprawnie i bez zbędnych ruchów. Jedziemy dalej, zakręty robią się coraz ciekawsze. Nie jeżdżę co prawda jak Valentino Rossi, mój niedościgniony idol, ale też daję sobie radę. Nie jestem z pierwszej łapanki przecież, a co? Po takich przejażdżkach ja, a myślę, że większość motocyklistów tak ma, czuję się zrelaksowany i mam wręcz zajebiste samopoczucie. Kłopoty, jeśli są, to schodzą na dalszy plan. Chociaż wiecie co, jak tylko dzisiaj wyjechaliśmy w trasę, to tak mi eksplodowała radość z jazdy, że tak darłem ryja w tym kasku, że nic, tylko się śmiać. Także u niektórych jest to taki strzał od razu, jak u mnie, a inni mają go dopiero jak odłożą kask na swoje miejsce. Bo człowiek szczęśliwy to nie ten, który wszystko ma, ale ten, który się cieszy ze wszystkiego, co ma. Tak jak na przykład w moim przypadku. Starszy motor, starszy ja, niewielki budżet. Dobry kompan podróży i styka, co mi więcej potrzeba. A teraz opowiem Wam odrobinkę o historii tej drogi transfogarskiej, nie za długo. A więc została wybudowana w początkowych latach 70. ubiegłego wieku na polecenie Nicolae Ceausescu, żeby w razie W można było zapewnić sobie szybki transport między północą a południem, lub też ucieczki poniekąd. Bo podobno ówczesny sekretarz Rumunii, czyli Ceausescu, miał na pięku z władzą radziecką. To wcale mnie nie dziwi, bo chyba każdy w tym okresie miał.
Jadąc tak dalej i wspinając się motocyklem coraz wyżej w górach fogarskich, już zapomniałem o myślach w głowie, jakie miałem raptem kilka dni temu, które tu próbowały mnie poddać w zwątpienie, że nie dam rady i w ogóle. Ale prysło to szybko i z każdym kilometrem czułem się pewniej i pewniej. Jednakże nie na tyle, aby popaść w samozachwyt i stracić koncentrację, którą jednak trzeba mieć i to sporo. Docieramy w końcu do tego kultowego tunelu, tunel Capra, czyli w wolnym tłumaczeniu Kozi Tunel na trasie transfogarskiej. Tutaj ma się wrażenie, że jest to swoista brama do innego świata. Blask drugiego krańca połączony z basowym dudnieniem Harley'a od Jędrka robi naprawdę olbrzymie wrażenie. A tuż po wyjechaniu z tunelu mogłoby się wydawać, że jesteśmy gdzieś na jakimś azjatyckim targowisku. Ludzi dużo, chodzących tu i tam. Budek z tandetnymi pamiątkami też jest sporo. Miejscowe przysmaki. No powiedzmy, że były dobre, nawet bardzo dobre. No w szczególności boczek. A tuż obok naszego postoju jest jezioro Balea, na które można iść i posiedzieć. To jest coś w stylu naszych jezior w Tatrach, lecz z innym klimatem, to rzecz jasna, nie będę tego porównywał. To taki punkt kulminacyjny dzisiejszego dnia, że aż szkoda jechać dalej. No ale w końcu trzeba to zrobić i podążać. Tutaj zobaczcie próbkę możliwości rumuńskiego kierowcy. Ja tak myślę, że to pewnie sprzedawca jakichś rzeczy, któremu brakło towaru, a może i wyobraźni. To sami powiedzcie, bo ja już swoją opinię o kierowcach wyrobiłem 2 dni temu, jak oni jeżdżą. Niby niebezpiecznie, niby nie. Bo to jest już zjazd i my ani nie jedli, ani nic. No to trudno, będziemy jeść na dole. Dobrze tak sobie kupił, kurwa, Płocku. Ale ciebie tam wkurwiali, no to wiesz. No nie, ja myślałem, że ja... Mieliśmy chwilę zwątpienia z Jędrkiem, czy aby nie za krótko byliśmy tam przy tych kramikach u góry, że nie pochodziliśmy wokół jeziora. Jednak dusze podróżników ciągnęły nas dalej w nieznane. Także nie było już powrotu. Co było, to było. Jedziemy dalej. Tutaj natomiast nadjeżdża mój kumpel z Podhala, czyli charakterny góral Jędrek na swoim Harley'u Davidsonie. Na dole, na trasie transfogarskiej, widać tą naszą wisienkę na torcie, czyli serpentyny, agrawki, śruby pośród gór. Tak więc jest czas trochę polatać i popracować z maszyną. Być tak blisko asfaltu, a zarazem trzymać motocykl w cuglach, aby nie sprowadził nas na złą drogę. W takiej sytuacji nie dbajmy więc o to, czy ktoś ma z nas bekę, bo nie szurujemy kolanem po asfalcie, czy jedziemy w zwolnionym tempie, jak w starym kinie. Po prostu jedźmy tak, jak uważamy. Zasada tu jest prosta. Twoja maszyna, twoja wolność, twój wybór. Tak w ogóle zauważyłem, że po Rumunii poprawiła mi się technika pokonywania wszelakich winkli. Zobaczymy, jak będzie dalej. Wczoraj pogoda nam trochę nie dopisała, natomiast dzisiaj pogoda jest idealna. Nie za ciepło, nie za zimno, tak w sam raz. Tak w zasadzie to co chwilę było gdzieś coś do zobaczenia, a chcieliśmy zobaczyć jeszcze więcej. Mimo że już mieliśmy sporo za sobą tej naszej trasy transfogarskiej, jeszcze tylko pozostało nam kilkanaście winkli, kilkanaście tuneli, także jeszcze trzeba było pomachać innym motocyklistom, tak jak tutaj, żeby mieć lepszy humor na dalszą część trasy. Po przebyciu transfogarskiej chcieliśmy trochę poznać uroki rumuńskich miast, miasteczek, wiosek, osiedli, które różnią się od tych w Polsce. Co zauważyłem, że na wioskach jest zwarta zabudowa, inna niż u nas, a domy zazwyczaj są z czerwonym dachem
i bardzo kolorową elewacją. Jest tu trochę chaos w tej zabudowie, lecz ma to swój urok. No i wiecie co, trzeba uważać na pojawiające się znikąd zwierzęta na drodze. No, co ich ja tutaj gdzieś poglądałem, leżące, w ogóle potrącone, no to moje, niestety. Miasta natomiast w Rumunii wyglądają podobnie do naszych. Widać, że rozwijają się na plus. Budynki są odnowione, no przynajmniej przy głównych drogach. Nie wiem, co tam jest gdzieś na peryferiach, bo nie jeździliśmy tam. No a asfalt jest naprawdę w dobrym stanie. Sklepów tu jest sporo, więc pełny wypas, jak na państwo, które wydawałoby się, że jest biedne. Pędzimy przez kolejne wsie, a tu Jędrek zaczyna chyba śpiewać. No nie wiem, wpadł w tak dobry nastrój, który mi się także udzielił, że podróż taka wtedy w ogóle jest dużo przyjemniejsza. I człowiek jadąc na motocyklu w ogóle nie odczuwa tego zmęczenia, które gdzieś nas już tam dopadało, nie? Tak więc jest ok. Po drodze widać też rumuńskie Mercedesy, tak jak ten tutaj, niby koń, ale znaczek Mercedesa jest, nie? Nie wiem, być może to jest oznaka statusu tutaj społecznego, że masz takie, ale u nas też są takie wiejskie tuningi, także spoko. Przemierzając te kolorowe miejscowości, już dopadało mnie to, co miałem wczoraj na Transalpinie. To, co ładnie określiła Manola Gretkowska, że tęsknota to pokuta za przeżyte kiedyś szczęście. U mnie już się to pomału robiło. No szkoda, że tak fajnie było i że się już to kończy. No niestety takie jest życie. Natomiast tego trzeciego dnia przejechaliśmy 534 km. A jeszcze chcę powiedzieć, że w okolicach Lazurii, za Devą, są świetne, szerokie zakręty, na których można pośmigać i nawet zamknąć oponę. No a nocleg, no cóż, tradycyjnie tutaj. Zatrzymaliśmy się na stacji, pogadaliśmy chwilę i cyk, i już był nocleg. W końcu nastał czwarty dzień, czyli czas powrotu do Polski z Rumunii, bez zdarzeń na szczęście. Wspomnienia z tego wypadu są pozytywne i na pewno zostaną długo w mojej pamięci. Ja osobiście polecam niezdecydowanym motocyklistom i motocyklistkom zrobić sobie taki wypad do Rumunii, nawet na spontana. Gdy ktoś miał jakieś pytania odnośnie takiego wypadu, no to chętnie odpowiem na nie gdzieś tam w komentarzu, o ile będę znał odpowiedź. A wracając do powrotu, no to powrót przez Węgry, czyli co? Autostradowa nuda. Można trochę poszaleć, trochę nie. Natomiast Słowacja, jak już zobaczyłem Tatry, to poczułem, że już jestem prawie w domu. Mimo że zostało mi jeszcze około 200 km. No i nie mogłem tego tak w ogóle zlekceważyć. Po prostu nadal musiałem być skupiony. Jędrka pożegnałem natomiast w Bukowinie i umówiłem się z nim na przyszły rok na taki wypad. Lecz tym razem do Słowenii. No, być może zmienimy plany. No tego jeszcze nie wiemy, co nam przyniesie los. Ale w międzyczasie chcę zrobić trochę ciekawych tras w naszym kraju. I to zarówno na motocyklu, jak i na rowerze. No także takie piesze wędrówki po górach. Coś, co się w ogóle gdzieś będzie działo, żeby nie siedzieć w tym domu. Także żegnam na razie. Pozdrawiam wszystkich tych, którzy mnie wspierają i nadal to będą robić. Hej!